Partnerem tego odcinka jest Matchfit, catering dietetyczny, który w czerwcu z kodem Twoja Rzecz 31 zamówisz z dużym rabatem. Szczegóły znajdziesz w opisie filmu, na który teraz serdecznie Cię zapraszam. Mateusz z kanału Twoja Rzecz. Tam już nawet nikt nie próbował udawać. Oni zwyczajnie chcą nas golić z pieniędzy. Bo na tej imprezie pieniędzmi pali się w kominku. Czyli... Witajcie w Wiedniu. Dreamers and believers see the other side. Illusionists and preachers break into the light. Z tego filmu dowiecie się, co wspólnego ma branża automotive z branżą audio oraz jakie inspiracje od Apple czerpie Dynaudio, a także czemu dobrze się stało, że Harman przejął Sound United. Ale także czego słuchano na tegorocznych targach oraz jakie utwory na high-end przygotowało Fyne. I can see dancing ghosts. Natomiast jeszcze nie teraz. Musicie być cierpliwi. Będzie też o tym, czemu stare powraca, z kolei nowe okazuje się, że też chce być jak stare. Rozwikłam też zagadkę, gdzie swoje produkty chcę teraz sprzedawać FES, a także, i od tego zacznę, jak podobał mi się tegoroczny high-end, który od teraz, przynajmniej na kolejne 2 lata, ma nowy wiedeński dom. Chcę podzielić się swoją perspektywą odnośnie wydarzenia, które od ponad 20 lat organizowano gdzie indziej i choćby z tego powodu warto odnieść się, czy lepsze jest wrogiem dobrego, czy może niekoniecznie. The grass is bathing in Jeśli oglądaliście zeszłoroczną relację, wiecie, że wtedy po raz pierwszy na targi pojechałem z akredytacją prasową. W tym roku nie było inaczej. Impreza trwa 4 dni, od czwartku do niedzieli, ale pierwsze 2 są zamknięte dla szerokiej widowni. Wstęp na tę część mają jedynie producenci, dystrybutorzy oraz szeroko pojęta prasa, a mówiąc jeszcze szerzej, branża. To czwartek i piątek. Dopiero w weekend impreza otwiera się już w pełni dla wszystkich i to jest główny czynnik odróżniający high-end od naszego rodzimego audio-wideo show. Wiedeń zastąpił Monachium, miasto, które jednoznacznie od wielu lat kojarzyło się z najlepszym sprzętem audio i miasto, które nie musiało się już nawet specjalnie z tym eventem reklamować, bo wszyscy wiedzieli, że maj to high-end. W tym roku wyjątkowo przesunięty na początek czerwca. Zdania na temat zmiany lokalizacji są podzielone, ale ze wszystkich rozmów, które odbyłem na miejscu, mimo wszystko szala przechyla się w tę pozytywną stronę, gdzie najczęściej wspólnym mianownikiem jest responsywność organizatorów na jakieś specyficzne potrzeby wystawiających się firm i taka ogólna organizacja tego wydarzenia. Ja Wiedeń odczytuję jednoznacznie pozytywnie. Po pierwsze, z Warszawy mam 300 km bliżej. Mam tu też znajomych, co stanowiło dodatkowy bonus. Natomiast głównym atutem jest sama lokalizacja, gdzie obiekt targów znajduje się w sercu miasta nad Dunajem, a nie na rogatkach jak w Monachium. Co za tym idzie? Wygodny dojazd metrem ma się z niemal każdego punktu miasta. Do tego dochodzi ogromny parking podziemny, z którego skorzystałem ostatniego dnia i przede wszystkim cała ta przestrzeń jest gigantyczna. Tutaj garść praktycznych informacji. Koszt parkingu na cały dzień to nieco ponad 19 euro. Zestaw ze zdjęcia, czyli kiełbasa, pieczywo plus cola, kosztował 14,5 euro. Natomiast bilet komunikacji jako przedstawiciel prasy miałem na te 4 dni za darmo, co było fajnym bonusem.
Największą różnicę na korzyść Wiednia stanowił sam obiekt. To ogromna przestrzeń, w której na początku nie mogłem się odnaleźć, ale chyba bardziej ze względu na samą jego skalę niż układ, który bardzo szybko okazał się zrozumiały. W prosty sposób można go podzielić na dwie części. To główny, pięciokondygnacyjny budynek przypominający piramidę, gdzie po poszczególnych piętrach poruszasz się po okręgu, więc nie ma ryzyka, że gdzieś zabłądzisz. Towarzyszy mu druga hala o klasycznym kształcie, która upraszczając można powiedzieć, że miała dwa piętra. Tam swoje stanowiska miały m.in. polskie marki jak Pylon, Fest czy Unitra, ale swoje miejsce miała tam też strefa słuchawkowa. Spotkałem się z opinią, że ta przestrzeń jest za duża, że wszystko jest daleko, natomiast moja perspektywa, czyli osoby, która nosi ze sobą statyw, aparat i plecak, no powiem, że Monachium było dla mnie za ciasne i po prostu non-stop musiałem uważać, żeby kogoś tam nie potrącić. Tu z kolei była pełna swoboda, a były też takie bonusy jak ogromna ilość toalet, wind, schodów ruchomych. To wszystko powodowało, że na żadnym etapie nie było poczucia ścisku. W tym wszystkim mam tylko dwa znaki zapytania, które zdecydują, czy Wiedeń się przyjmie, czy nie. To zainteresowanie zwykłych widzów, które ciężko na tym etapie ocenić i być może kiedy organizator podzieli się oficjalnymi wynikami, będzie można coś z tych liczb wyczytać i porównać je do poprzednich edycji. Tak jak powiedziałem wcześniej, w Monachium nie trzeba było już tego reklamować, a i tak impreza biła rekordy popularności, były korki przed wjazdem na halę, natomiast tutaj na parking wjechałem z marszu nawet przez chwilę nie czekając, a w środku też było luźno i na mieście też nieszczególnie było widać reklamy tego wydarzenia. Drugi znak zapytania to zainteresowanie samych producentów, bo choć nie znalazłem czasu, żeby odwiedzić stoiska zlokalizowane poza targami, to dało się usłyszeć w kuluarach, że tych ekspozycji zorganizowanych na zewnątrz było całkiem sporo. Również na samych targach dało się zauważyć mnóstwo pozamykanych pomieszczeń, które po prostu nie znalazły swojego najemcy. Czyli to coś, co było nie do pomyślenia w Monachium, a co pozostawia takie poczucie niepewności, jak to się potoczy dalej. Dowiemy się za 2 lata, czy obecna formuła będzie kontynuowana w stolicy Austrii. But if the music is good, who cares? Who cares? Who wants to listen to boring, high-end produced singer-songwriter if the music don't touch you? Don't touch your heart. You don't need it. You don't need it. Te słowa stanowią w sumie esencję odnośnie roli, jaką powinna pełnić muzyka. Spychać sprzęt na drugi plan, a wbrew pozorom na poziomie hi-fi wyleczenie się ze słuchania sprzętu na rzecz słuchania muzyki nie jest takie proste, a kluczowe, by zacząć się tym posiadanym zestawem cieszyć. Tego Wam życzę. Jak widzicie, do tej pory chcę jak najbardziej przybliżyć rytm tych targów. Można oczywiście gadać stricte o sprzęcie i to też zrobię, ale moim nadrzędnym celem jest przekazanie kawałka Wiednia Wam. Środkiem będzie muzyka. Bo od wielu miesięcy buduję dla Was playlistę, która z każdym kolejnym filmem poświęconym audio pęcznieje. Dziś idę o krok dalej, udostępniając bonusową playlistę składającą się tylko z utworów, które usłyszałem na tegorocznych targach w pokojach Dynaudio, Bauersa, Pylona, Unitry, JBL-a, różnych ekspozycjach. Tylko uprzedzam, że jest tam totalny gatunkowy miszmasz, więc nie zdziwcie się, jeśli z klimatycznego jazzu nagle zaatakuje Was agresywna elektronika. Myślę, że da Wam to namiastkę tej audiofilskiej atmosfery, która tam panowała, a ponadto Fynę. Jest jeszcze pokój Fynę. Tu musicie już spisać z ekranu bardziej analogowo, ale mam nadzieję, że w ten sposób znajdziecie kilka nowych, ciekawych utworów. Muzykę mamy więc odhaczoną, teraz porozmawiamy o sprzęcie oraz o zjawiskach, o ekranozie w audio, o bezprzewodowych gramofonach, modzie na retro i na niewielkie głośniki aktywne oraz ich całkowitym przeciwieństwie, czyli o gigantomanii. A mówię porozmawiamy, bo chciałbym, żebyście czuli się zaproszeni, by każde z tych zjawisk po swojemu skomentować. Mniej tym razem będzie o słuchawkach, bo absolutnie szczerze, z racji adaptacji do nowego miejsca po prostu zabrakło mi czasu, żeby czegoś mocniej posłuchać i wyróżnić jakieś stanowiska mocniej. Na swoją obronę dodam, że mam u siebie teraz na przykład najnowsze Sony 1000X Collection, więc coś się kroi.
Natomiast na samych targach strefę świata słuchawek wizualnie zdominowały Meze Audio czy Astel Kern. Wyróżniało się też IFI, którego produkty były mocno rozsiane po różnych stoiskach. Pierwszy raz na żywo widziałem też słuchawki od Noble i mam pewne skojarzenia? No właśnie. A w tym roku zabrakło też stoiska Sennheisera, natomiast dało się odczuć, że ogólnie są tu tak zwane luzy. To znaczy, że można było bez przeszkód niemal z marszu usiąść i posłuchać to, co nas interesowało, bo nie było kolejek. W Monachium było zdecydowanie gęściej w tej strefie. Sporo producentów uciekło też ze strefy słuchawkowej, mimo że ich oferta dość mocno się wokół tego tematu kręci, jak Audiotechnika ulokowana w mocno przelotowym miejscu na głównym holu pierwszego piętra. Takim przykładem jest też chińskie Fosi Audio i ogólnie mam poczucie, że Chiny obecnie mocno nadają ton właśnie w tym słuchawkowym segmencie, ale nie tylko, bo Eversolo dorobiło się w tym roku w Wiedniu naprawdę pokaźnej ekspozycji i pokazało sporo nowych urządzeń, również tych za większe pieniądze. Natomiast wspomniane Fosi oferuje rzeczy jednoznacznie niedrogie, wzmacniacze słuchawkowe w formie kompaktowej albo ultrakompaktowej, mają też przenośne odtwarzacze CD z wyjściem słuchawkowym, osobne streamery, również w formie transportu, a ich przykład podaję dlatego, że zastanawiam się, na ile takie bardzo budżetowe audio interesowałoby Was u mnie na kanale. Dajcie znać w komentarzu. Jest też kwestia trendów, które chciałbym poddać Waszej ocenie. Pierwszy, bardzo widoczny, to dominacja dużych ekranów w amplitunerach, wzmacniaczach, streamerach, a koreańskie Rose pokazało, że również zachowawcze dotychczas końcówki mocy, a tym bardziej monobloki, też mogą zostać okraszone gigantycznym wyświetlaczem. Ja szczerze mówiąc mam do tego dystans i bliżej mi do filozofii takich urządzeń jak ostatnio omawiana Yamaha czy Bluesound Node, ale nie da się nie zauważyć, że na rynek coraz mocniej będzie wkraczać pokolenie osób, które chcą, by przed nimi dużo się działo. Rose już od kilku lat jest tu w awangardzie, natomiast to, co nie do końca mnie na tej prezentacji przekonało i zaznaczam, że to moja preferencja, to zastąpienie zeszłorocznego mariażu z Dynaudio na szwajcarską piegę. Grało to potwornie analitycznie i to mimo faktu, że niewielka kubatura pomieszczenia sprzyjała podbijaniu zakresów, przede wszystkim basu. Niemniej dla fanów precyzji i jasności było to miejsce idealne. Drugi trend to retro, ale używane w różnym celu, bo dobrze jest nam znany jako przenoszenie wyglądu dawnych urządzeń na grunt dzisiejszych produktów. Przykładem z sukcesami na tym polu jest choćby polski Pylon, który konsekwentnie rozwija serię głośników Jade. Tym razem te większe robiły za tło, a głównym daniem były najmniejsze kompaktowe dziesiątki, które już łatwiej wyobrazić sobie w typowym, nie tylko polskim, mieszkaniu. Bo prawda jest taka, że na 20 czy 30 trzeba już mieć odpowiedni metraż, żeby wykorzystać ich możliwości, natomiast dziesiątki spokojnie mogą stanowić alternatywę dla współczesnych monitorów jak te od Elaka, Bowersa czy samego Pylona, gdzie po prostu ktoś może szukać właśnie tego retro wyglądu w bardziej kompaktowej formie i tu go dostanie. Pylon niezmiennie na targach gra z Fezem, który promował swoją najpopularniejszą serię Evolution, w tym recenzowaną u mnie Lunę, choć tutaj odświeżoną na nowych słowackich lampach JJ. W pokoju odsłuchowym Jade były więc zasilane nową Titanią, natomiast nieco ambitniej, bo w formie końcówki mocy, a wszystkim sterował preamp Sagita. Sygnał prawdopodobnie z komputera przetwarzał DAC Equinox produkowany we współpracy z lampizatorem. To brzmienie, mimo że moje doświadczenia z Luną były inne, tutaj było zdecydowanie po tej ciepłej stronie. No i miałem Wam też powiedzieć, gdzie Fez chce teraz zaatakować. Można powiedzieć, że będą to skraje pasma, Skandynawia oraz Półwysep Iberyjski. and it's winding too. But baby, Motyw retro był też na tych targach narzędziem do uwiarygadniania swojej marki jako wieloletniego specjalisty w branży i to był trend odczuwalny w tym roku nawet mocniej. Liderem na tym polu był JBL, który przy okazji premiery nowych Everestów w holu przed pokojem odsłuchowym pokazał cały wachlarz archiwalnych konstrukcji, niekiedy bardzo wyszukanych jak ten głośnik w formie komody.
JBL najpierw przez serię Summit, a teraz przy pomocy Everestów walczy o ten grubszy portfel, ale nie mam przekonania, czy to ma szansę się udać, bo przez ostatnie długie lata kojarzył się jednak ze sprzętem klasy popularnej. Archiwalia firmowe napędzały też stoisko Elaka, który pokazał z kolei bardzo różnorodną ekspozycję, łącznie z maszynami do szycia, do pisania, ale też radyjka z zegarkiem, które doczekały się okolicznościowej edycji z okazji obchodów stulecia firmy. To był jednak tylko taki smaczek, bo daniem głównym były głośniki, które pokazywały, że od lat jest tam ogromna słabość do stosowania rozbudowanych zestawów głośnikowych w ramach jednej kolumny. Stąd jeśli ktoś zna Elaka od dawna, nie powinien być zaskoczony, że obecne referencyjne modele mają ich zawrotną ilość. Sam pokój odsłuchowy był fajnie urządzony, natomiast brzmienie tego systemu z elektroniką T+A trochę przypominało to, co spotkałem u Hi-Fi Rose, choć z większym akcentem na budowanie szerokiej i głębokiej sceny, której w pokoju Koreańczyków zaskakująco brakowało. Tego retro było naprawdę sporo. Poszły w nie też Klipsch i Onkyo, gdzie spotkałem piękną jubileuszową edycję obecnego hitu, wzmacniacza sieciowego Muse, który z tymi drewnianymi, lakierowanymi na wysoki połysk bokami wyglądał wyśmienicie, zarówno na stędzie, jak i na półce. Poza tym śmiało można też powiedzieć, że Unitre od samego początku wpisuje się w ten nostalgiczny kierunek. Polskie stoisko w tym roku bez premier skupiało się na produktach, które w zeszłym były jeszcze w fazie przedprodukcyjnej. Z drugiej strony po ostatnim trzęsieniu ziemi w samym zespole Unitry ciężko było oczekiwać nowości, choć przebąkuje się o streamerze. Czas jednak leci szybko, a ja pamiętam, jak na moim pierwszym high-endzie 2 lata temu wzmianki o tym urządzeniu już się pojawiały i potem gdzieś to wszystko rozeszło się po kościach. W międzyczasie pojawił się przetwornik, który u siebie recenzowałem, a który kupił nieco czasu i dał elastyczność. No zobaczymy. Niezmiennie tej inicjatywie kibicuję, tym bardziej, że teraz pod skrzydłami Unitry jest też Diora. A gramofony? Oczywiście, że były gramofony. Miałem natomiast albo pecha, albo na większości stanowisk, kiedy akurat wchodziłem do pokoju, te robiły jedynie za ekspozycję, a główne źródła stanowiły odtwarzacze sieciowe. Widać na pewno nieustający od paru lat trend na mariaż gramofonów z głośnikami aktywnymi lub tymi bezprzewodowymi. Widać to było u Technicsa. Denon również promował swoje głośniki multiroom w czystym zestawie z gramofonem. To ewidentnie jest kierunek, który producenci chcą kreować. W tym miejscu znów wychodzi trochę, że jestem konserwą przyzwyczajoną do wizji gramofonu, gdzie kabelek wędruje najpierw do wzmacniacza i dopiero potem na głośniki. No ale może są wśród Was osoby, które z Bluetootha lub innej formy bezprzewodowej w gramofonie korzystają. Dajcie znać, tym bardziej, że naprawdę te eksperymenty zaczynają zataczać coraz szersze kręgi, jak choćby u Torensa z jego submarką Coturn, gdzie pokazano gramofon przenośny. Tak, z wbudowanym akumulatorem, składaną konstrukcją, wyjściem nie tylko liniowym, więc może służyć tradycyjnie, ale też słuchawkowym, gdzie może pełnić rolę substytutu Discmana. Jest też oczywiście Bluetooth i w takiej formie grał na stanowisku z głośnikiem Banga. W komplecie jest też pokrowiec, a to wszystko za 599 €. To taka jedna z większych ciekawostek na tych targach. No i na koniec tej sekcji sieciowe głośniki aktywne. Były u Fene Audio, były u Technicsa. Yamaha też postawiła wszystko nie na tradycyjne stereo, tylko jego uproszczoną formę w postaci nowych NX70A, które brzmiały bardzo dobrze, tylko nie jestem przekonany, czy ktoś będzie tak zdeterminowany, żeby zapłacić za nie $3500, a takie kwoty się tu przewijają. Zdecydowanie bardziej, również od strony wyglądu, przemawiają do mnie na przykład Cambridge Audio z serii LR, które występują w 3 rozmiarach, każda wyraźnie tańsza, w wielu kolorach, a brzmienie w tym pokoju naprawdę się broniło. Szczególnie pośrednie M-ki mają tutaj duże szanse na sukces, stanowiąc taki dobry balans między skalą brzmienia a ich ceną. Tego typu głośniki mają 2 zadania do spełnienia. Po pierwsze, u doświadczonego melomana, który ma już pełnoprawny system audio, ale szuka drugiego systemu bez angażowania czasu w poszukiwanie wzmacniacza, odtwarzacza i głośników pasywnych.
to właśnie jest taki samograj, który może pełnić w drugim pokoju albo jakimś domku weekendowym fajne dopełnienie. Natomiast druga grupa to osoby, które nie są zainteresowane rozbudowanymi systemami stereo, nie będą ich w przyszłości modyfikować, walcząc o każdy szmer, szept i wybrzmiewanie poprzez przerzucanie kolejnych elementów systemu. Ma być prosto, ładnie i funkcjonalnie, czyli żeby z grubsza wszystko można było do tego podłączyć i już. Mi bliżej do tej pierwszej grupy. A jak to wygląda u Was? Tutaj już nieco konkretniej o tym, co mi się na tych targach jednoznacznie podobało. Niezmiennie od 2 lat króluje u mnie kombinacja Dynaudio i Moona, a z każdą kolejną edycją coraz mocniej imponują mi kontury Legacy. W tym roku grały w naprawdę dużej przestrzeni z nowymi Moonami z serii Compass, czyli systemem dzielonym, streamerem z DAC-iem w jednym komponencie i końcówką mocy w drugim. Seria uwzględnia też opcję zintegrowaną o symbolu 371. Mnie zaskakuje, jak swobodnie i bez krzyku te głośniki potrafią wypełnić przestrzeń, wyjść do przodu z dźwiękiem i co najważniejsze, połączyć detal z gładkością, a przy tym wyglądają tak klasycznie, jak tylko się da, bez krzykliwości. Moon w kompasach łączy z kolei wcześniej wspomnianą ekranozę z fizycznymi przyciskami, które służą do ich obsługi. Tu nie ma dotykowego ekranu. To, co jednak najważniejsze, to dynamika tej elektroniki. Bez zamulania, zawsze sprężyście i to jedna z tych marek, która mocno narzuca swój styl grania, co przy wzmacniaczach nie jest zawsze takie oczywiste. Przy głośnikach tak, ale elektronika nie zawsze ma takie cechy, a Moon jest jakiś. Samo Dynaudio pokazało w Wiedniu 2 premiery. Produkcyjną wersję swojego pierwszego soundbara Opus One oraz odświeżoną serię Confidence z dopiskiem i. Linia Confidence będzie od teraz liczyć 3 modele, bo ze względu na przeciętne wyniki sprzedażowe zrezygnowano z największych 60. Na początku powiedziałem też o inspirowaniu się Apple i mam tu na myśli charakter zmian w sztandarowej serii. Te są dyskretne, mniej widoczne dla ludzkiego oka, czego przykładem jest logotyp producenta, teraz już nie jako osobny srebrny byt, tylko element tłoczony, zakamuflowany w czarnej płycie czołowej. Bo zdaniem Duńczyków i tak wiadomo, kto stoi za tymi głośnikami, więc nie ma potrzeby o tym krzyczeć. W środku zmiany dotyczą przede wszystkim zwrotnicy z będącym w trakcie procedury patentowej układem rezystorów na osobnej, drukowanej płytce. Zmodyfikowano też profil otoczenia głośnika wysokotonowego w modelach podłogowych, który ma lepiej rozpraszać dźwięki na boki, a sam przetwornik ma zmodyfikowany układ magnetyczny dla dalszego zwiększania jego wydajności. W każdym razie główne zmiany krążą wokół zwrotnicy oraz sekcji wysokotonowej. Na pewno bardzo duże zainteresowanie wzbudzał soundbar, moim zdaniem nawet nie tym, jak brzmiał, mając gdzieś z tyłu głowy, że przy konstrukcjach za takie pieniądze, w tym przypadku 13 000 euro, zawsze na język pcha mi się stwierdzenie: grał dobrze, jak na soundbar. I tu nie jest inaczej. Opus One jest ogromny, ma szerokość 85-calowego telewizora. Grał bez subwoofera w pomieszczeniu około 25-metrowym. Radził sobie bardzo dobrze, przede wszystkim w muzyce. Z kolei w filmach, mimo 24 przetworników, nie był w stanie w tym pomieszczeniu jakoś specjalnie otulić dźwiękiem w taki sposób, jak pamiętam to z najlepszych soundbarowych czasów Yamahy. Było czuć, że się stara, ale nie było to aż tak sugestywne, jakbym oczekiwał, tym bardziej, że na prezentację wybrano film F1, który od strony realizacyjnej jest absolutną żyletą. To, co jednak zachwyca, to jego wygląd i śmiało mogę powiedzieć, że to najładniejszy soundbar, jaki widziałem. Kapitalnie zaprojektowany, z piękną fizyczną animacją uzyskaną za pomocą drewnianych, ruchomych paneli, do tego aluminium, klasyczna bryła, tekstylne pokrycie. Produkt, który w ciemno może być sprzedawany w pakiecie przez studia architektoniczne. Z tym produktem Dynaudio startuje ostrożnie, w tym roku w Danii i Chinach, a dopiero w 2027 na kolejnych wybranych rynkach, bez jasnej deklaracji, na których. Push away the new day. Hold on to what you Pamiętam, kiedy Harman przejmował Sound United, w którego portfolio są m.in. Marantz, Denon, ale przede wszystkim Bowers & Wilkins. Podniosło się wtedy larum, że to
zwiastuje powolny koniec tych marek i zacznie się teraz proces ich dyskontyzacji, czyli obniżenie jakości i odcinanie kuponów. Oczywiście jest za wcześnie, by ogłaszać, że to przejęcie nie przyniosło żadnych ofiar, ale dla mnie sygnały wysłane przez te 3 marki na targach są jednoznacznie pozytywne. Po pierwsze, wreszcie Bowers pojawił się na takim wydarzeniu oficjalnie z zespołem ludzi będących jego tkanką. Po drugie, Bowers przywiózł na high-end premierę, pokazał generację D5 sztandarowej serii 800, co już samo w sobie stanowi sygnał o zmianie podejścia i wyjścia frontem do klienta. Prezentacja 801 była bezkompromisowa pod tym względem, że ewidentnie Andy Kerr, który puszczał muzykę, nie szukał utworów bezpiecznych, gładkich, plumkających, tylko starał się pokazywać szerokie spektrum dźwięku, co czasami przy specyfice tych kolumn oznaczało chirurgię, ale z ogromną ilością detali i przestrzeni. Nie każdemu mogła się ta prezentacja podobać, ale na pewno nie można jej było odmówić spektakularności. Poza tym cudownie się patrzy na te kolumny, które osiągnęły już poziom w zasadzie wizualnie skończony. Cała ekspozycja wraz z pierwszymi generacjami robiła na tym stoisku świetne wrażenie i choćby z tego powodu wejście pod skrzydła Harmana wyszło na plus. W tej samej przestrzeni występowały Denon i Marantz. Tu również mocny był duch retro, a każda z tych marek miała po 2 regały. Jeden pokazujący urządzenia archiwalne i drugi obecne. Denon dodał od siebie jeszcze mały smaczek w postaci projektów koncepcyjnych, które pokazywały, jak produkty tej marki mogą wyglądać w przyszłości. To taki trik zapożyczony z branży motoryzacyjnej, a najbardziej uwagę przykuwał wzmacniacz stereo. Push away the new day. Hold on to what you know. Hold on to what you know. Prezentacje Dynaudio czy Bowersa były strefą normalności przy niezmiennie silnym trendzie na gigantomanię. Chińskie ESD jak zwykle nie zawodzi na tym polu, a w tej przestrzeni spokojnie można by rozegrać mecz siatkówki czy koszykówki wraz z publicznością. Swoją drogą to bardzo kontrastowało z pokojem Magico, wciśniętym w tym roku gdzieś na uboczu do takiego dość wąskiego pomieszczenia. Grało to co prawda świetnie, ale czysto komunikacyjnie wyglądało dziwnie, że taka marka została zepchnięta na lekki margines, bo ten pokój naprawdę trzeba było odszukać. Zresztą podobnie było w tym roku z Fokalem i Najmem, które upchnięte były jeszcze bardziej. Swoją 40 świętował też Gryfon, również wpisując się w tegoroczny trend z eksponowaniem swoich dawnych projektów. To był zresztą bardzo dobrze brzmiący pokój z prostym wystrojem pozwalającym skupić się na muzyce i czarnym jak smoła sprzęcie. Yamaha? Mówiłem już o głośnikach aktywnych, ale dodam, że z roku na rok jej stoiska i prezentacje są coraz skromniejsze. W tle można było dostrzec jeszcze niezapowiedzianych następców WXC i WXA50, czyli małego streamera oraz małego wzmacniacza all-in-one. Zapamiętam też pokój Luxmana, który również uderza w ekranozę, ale taką szlachetną, analogową, ponadczasową i maksymalnie lokującą prąd w dźwięku, a nie efekciarstwie. To była piękna ekspozycja z bardzo spokojną, często orkiestralną muzyką. Myślę, że nie dla każdego, ale to jest high-endowy powiew normalności i tradycji, który zawsze będę doceniał. I tak powoli już kończąc, wspomnę jeszcze o najbliższym mojemu sercu producentowi, Wienia Acoustics. Ta w swoim domu pokazała budżetową, jak na jej aktualną ofertę, serię Schubert Edition i to nie jest przypadek, bo cennik obecnych serii zaczął już odjeżdżać sporej grupie klientów i ta premiera jest próbą wyciągnięcia do nich ręki. Trzeba powiedzieć jasno, że to jest próba wyważenia kosztów do możliwości dźwiękowych. Widać to zarówno patrząc na terminale głośnikowe, podstawki, które nie są już tak pokaźne jak choćby w moich kolumnach, czy mocowanie samych przetworników, które jednoznacznie czerpie z modeli Wieny sprzed lat. Dodam, że na przebitkach, które widzicie, największy model jest w eksperymentalnym wykończeniu, które przygotowano tylko na te targi, by zgrywał się z kolorystyką wzmacniacza. Na teraz
Te 3 modele, czyli podstawkowy Serenada, mniejszy podłogowy Opus i największy Grand Sonata, będą oferowane w 2 odmianach, czyli klasycznej czerni oraz dwukolorowej jasnej kolorystyce, a ich ceny mają być o około 30% niższe od serii Concert Grand, w której dalej są Haydny, Mozarty i Baby Grandy. One pozostają w ofercie. W tym pokoju było bardzo gwarno, więc pozostaje mi wierzyć na słowo Piotrowi Cholewie, bo nie każdy z Was wie, że od wielu lat mamy w zespole inżynieryjnym Wieny swojego przedstawiciela. Pan Piotr powiedział, że bazą dla nich było utrzymanie charakteru brzmienia marki i stąd wszystko zaczyna się od charakterystycznych Spiderconów i kończy na wysokotonowych Scanspicach. Trzeba posłuchać osobiście. Ja nie ukrywam, że w tym przypadku jestem całkowicie nieneutralny i po prostu kibicuję, żeby firma znalazła ten złoty środek. Z mojej kuchni mogę przekazać, że na lipiec szykuję dla Was omówienie Haydnów Signature i tu stawiam kropkę. winding too. But baby, there's only Dla mnie to były super targi, piękne miasto, nowa energia i nowe otwarcie, które mam nadzieję, że utrzyma się w tym miejscu na kolejne długie lata i będzie obrastać w piórka, bo no to jest jednak wiosna, więc okoliczności znacznie przyjaźniejsze niż jesienna aura naszego audio-wideo show. Teraz podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Zaczepiałem Was w tym filmie kilka razy, więc możecie się do tego odnieść, ale ogólnie możecie też powiedzieć, jak Wam się podoba taka relacja, bo to już któryś raz i jestem ciekawy, czy robić to dalej. Zostawcie też hashtag HighEnd2026, żebym wiedział, że oglądaliście do końca i pamiętajcie, że w opisie tego filmu są linki do playlist, które dla Was przygotowałem. Subskrypcja wskazana, podbicie również mile widziane, a łapka jak zawsze w kierunku, który podpowiada Wam serce. Czołem, moi drodzy.